jeżeli udało się zjeść raz w tygodniu, raz na 7 dni, nie raz na 3 czy raz dziennie, raz w tygodniu obiad, to był luksus, to było marzenie. Ludzie głodowali, nie było sklepów, Niemcy przejęli handel, kartki żywnościowe były niewystarczające. Chodziło się do rzeźni do Niemca i on łaskawie, to był dobry Niemiec, dawał wodę po gotowanej kiełbasie. 2 razy w tygodniu gotowano kiełbasę i wodę po tej gotowanej kiełbasie, nazywanej kiszczonką, dawano do kanek. I tą kankę ten chłopak, właśnie pan Damian Zieliński, przynosił do domu, a mama gotowała na niej przepyszną zupę. I to był rarytas. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. Podróżujemy po kraju dzięki Wam, drodzy widzowie, bo wspieracie nasz kanał. Dzisiaj opowieść ze Żnina, czyli z Wielkopolski. Żnin został zajęty przez Wehrmacht 9 września 1939 roku. Niemcy od razu przemianowali nazwę na Dietfurt. To miał być wzorowy niemiecki kurort. W październiku 1943 roku do Żnina przyjechał wielki pan i władca. Renegat, polakożerca, bandyta i hitlerowski siepacz. Namiestnik kraju Warty, Artur Gleisler. I wtedy, kiedy on miał tu przyjechać, gazeta lokalna pisała, że na wszystkich niemieckich domach musi wisieć flaga ze swastyką. Ale ja nie o tym będę dzisiaj opowiadał. Będę opowiadał o terrorze niemieckim, jaki oni rozpuścili tutaj zaraz po wkroczeniu Wehrmachtu. Nagle okazało się, że ci niemieccy sąsiedzi, mówię tu o mniejszości niemieckiej, która do momentu, kiedy Hitler został kanclerzem, a potem Niemcy najechały Polskę, zaczęła się dziwnie zachowywać. I nagle stała się wielkimi wrogami ludności polskiej. Nagle zwykły rzeźnik, księgowy, dentysta, czy też blacharz, a nawet i kościelny, który był Niemcem, stwierdził, że jego polski sąsiad jest podłą polską świnią i nie ma prawa życia. A jeżeli będzie żył, to musi lizać buty niemieckiemu panu, bo od teraz ta ziemia i to miasto należą tylko i wyłącznie do Niemców. Pamiętajcie o tym, aby wspierać nasz kanał. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj, klikasz, wybierasz sobie próg wsparcia i zgarniesz bonusy przygotowane. Albo raz w miesiącu stawiasz nam kawę poprzez platformę Buy Coffee. My wtedy zawsze wyślemy Ci jakiś drobiazg do tej kawy. Możesz nas również wspierać poprzez zakupy w naszym sklepie History Story Shop, który znajduje się w zajeździe Hubert w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. W samym Żninie i powiecie żnińskim Niemcy rozpoczęli już terror we wrześniu 1939 roku. 11 września, 27 września to daty mordów. Wydawali sąsiedzi, którzy wiedzieli doskonale, kto z Polaków na przykład brał udział w udanym powstaniu wielkopolskim. Ale też księgi i listy Polaków gromadzili niemieccy ewangelicy pastorzy, którzy doskonale znali swoje środowisko, byli jeszcze przed wojną, przed wybuchem wojny szkoleni w ramach dywersji, obejmowali parafie i organizowali całe siatki wraz ze swoimi wiernymi ewangelickimi Niemcami, których uczono i instruowano, jak wyciągać informacje od polskich sąsiadów i jak szykować listy tych, którzy są antyniemieccy
i których żadna niemiecka propaganda ani szykany nie przerobią na wyznawców Adolfa Hitlera. I tacy ludzie padli piersi ofiarą, wydani przez swoich sąsiadów, przyjaciół, a nawet członków rodziny. Tutaj rodziny się mieszały. Były polsko-niemieckie, niemiecko-polskie. Ale jad, który wlał się w umysł, jad hitlerowski, niemiecki, wiara Führera powodowało, że szwagier wydawał rodzinę, wiedząc, że na 100% zostaną oni skrycie i brutalnie zamordowani. To takie spustoszenie właśnie działo się w ludziach tutaj w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli, a potem Żnin trafił do kraju Warty, a więc ziem wcielonych do III Rzeszy. Oni morderstwa rozpoczęli jeszcze podczas momentu, kiedy trwały walki, kiedy trwała wojna obronna Polski. 11 września, 27 września, przecież dopiero 28 września 1939 roku skapitulowała Warszawa, a 2 października skapitulował Hel. 5 oddziały generała Kleberga biły się jeszcze, 5 października oczywiście, biły się jeszcze pod Kockiem, a oni już zaraz po wejściu Wehrmachtu na plecach żołnierzy Wehrmachtu rozpoczęli szaleństwo zabijania polskich sąsiadów. Wiara w Hitlera, niezachwiana wiara w Hitlera, obłęd, ten właśnie hitlerowski, narodowo-socjalistyczny jad, który wdarł się do mózgu i wszystkich kanalików, powodował, że ci zwykli Niemcy, ja nie mówię tutaj o generałach, o arystokracji, o jakichś wielkich filozofach, doktorach habilitowanych, mówię o szewcu, o tkaczu, mówię o kowalu, o miejscowym weterynarzu, nauczycielu, o zwykłych Niemcach. Spowodowało, że oni podjęli decyzję eksterminacji tych ludzi, z którymi żyli przez ostatnie 20 lat w symbiozie. Przyjście Niemców tutaj wywaliło całkowicie do góry stosunki społeczne. Oni, zachłyśnięci tym, że są rasą panów i są nad ludźmi, zaczęli po prostu przykładać swoje ręce do zagłady tych, którzy według nich i Hitlera są pod ludźmi. Prosta sytuacja. Spotyka Zielińskiego Edwarda miejscowy weterynarz. Jest 12 września 1939 roku. Już są rozstrzelania, już są masowe egzekucje. I mówi do niego, nie wiem czy wiesz, ale Hitler powiedział, że aby zapanowała tutaj całkowita czystość, każdy z nas musi wykończyć przynajmniej jednego Polaka. I wtedy tu zacznie płynąć prawdziwa, germańska, niemiecka krew. Rozumiesz, co do ciebie powiedziałem? Każdy z nas jednego Polaka. Co mógł zrobić taki Polak? Skulić się tylko i uciec do domu, z którego zaraz, za jakiś czas go wyrzucono, bo przecież musiano tu sprowadzić tych, których krew była błękitna. Ciężko sobie wyobrazić, idąc dzisiaj brukowanym rynkiem w Żninie, że ponad 80 lat temu tym samym rynkiem maszerowały oddziały chłopców z Hitlerjugend, butnych, grali w werble, nieśli sztandary ze swastyką, krzyczeli Heil Hitler i śpiewali hitlerowskie, podłe niemieckie piosenki. Jeżeli ktokolwiek spotkałby taki oddział, musiał natychmiast ściągnąć czapkę. Nawet dorosły człowiek, nawet starszy człowiek musiał ściągnąć przed gówniarzami niemieckimi czapkę, aby oddać hołd tym przyszłym bojownikom i janczarom Hitlera. Pan Damian Zieliński był chłopcem, który na taki rynek wyszedł, tu właśnie w Żninie, i spotkał się z tym oddziałem. Nie ściągnął czapki, jakoś po prostu się zaparł. Wyskoczyło od razu z szeregu kilku, zaczęło go kopać, bić po twarzy, poniewierać. To była odpowiedź niemiecka właśnie dla niewinnego, małego polskiego chłopca. Tak
Oni manifestowali swoją wyższość i tak w ten sposób chcieli przytłoczyć i przybić Polaków tym, że Hitler zdobędzie świat, a oni będą tutaj wiecznie. Tak się jednak nie stało. Pan Damian Zieliński wspominał również, że był potworny głód. Jezusie, jeżeli udało się zjeść raz w tygodniu, raz na 7 dni, nie raz na 3 czy raz dziennie, raz w tygodniu, obiad, to był luksus, to było marzenie. Ludzie głodowali, nie było sklepów, Niemcy przejęli handel, kartki żywnościowe były niewystarczające. Chodziło się do rzeźni do Niemca i on łaskawie, to był dobry Niemiec, dawał wodę po gotowanej kiełbasie. 2 razy w tygodniu gotowano kiełbasę i wodę po tej gotowanej kiełbasie, nazywanej kiszczonką, dawano do kanek. I tą kankę ten chłopak, właśnie pan Damian Zieliński, przynosił do domu, a mama gotowała na niej przepyszną zupę. I to był rarytas. Szkoła. W szkole uczyły Volksdeutschki. Wcześniej były służącymi w polskich domach. Za to w szkole potrafiły maltretować, wyżywać się i sadystycznie bić polskie dzieci. Polskie dzieci mogły mówić tylko po niemiecku. Jeżeli nie znały języka niemieckiego, były bite, maltretowane, stawiane pod ścianą, wrzucane do piwnicy na różne inne sposoby. W tej szkole Polak mógł nauczyć się przede wszystkim pisać i czytać, ale tylko i wyłącznie po to, aby potrafił się podpisać. Uczono matematyki tak, aby mniej więcej potrafił liczyć do 500, bo później będzie pracował dla rasy panów, na przykład w jakimś magazynie, więc do 500 mniej więcej powinno mu wystarczyć. A to był koszmar, codzienne poniżenie i upodlenie do granic możliwości. No ale można było żyć. Najgorzej było wtedy, kiedy zaczęły się mordy i egzekucje. Niemcy byli bezwzględni, nie ukrywali swojej wrogości i chęci eksterminacji narodu polskiego. Rozpoczęły się publiczne egzekucje, tak zwane czasami dni szakala, gdzie przez 4-3 dni szalały niemieckie oddziały Selbstschutzu albo również Einsatzgruppen, które wraz z niemiecką ludnością masakrowały Polaków. Środa Śląska prowadzi się 21 mężczyzn, którym każe się trzymać ręce na karku. Prowadzi się ich przez miasto, bije okrutnie, szczuje psami, najeżdża samochodami. Kiedy podchodzą do miejsca, gdzie ma być wykonane stracenie, gestapowcy śmieją się szumnie, pokazują palcami, szydzą. I nagle jeden z nich pożycza od miejscowego kowala Adamkiewicza 2 łopaty. Ale te łopaty mają służyć do bicia tych ludzi, a nie, że skazańcy mają wykopać sobie grób. To są łopaty do szykan, do znęcania się. Skazańcom Niemcy rozkazują wykopać grób dla siebie gołymi dłońmi. Ci ludzie wierzą, że to jakiś spektakl, który się skończy dobrze, że to się nie dzieje naprawdę. Wykopują dłońmi w ziemię groby, paznokciami. Leci krew, a ci u góry stoją, biją i szydzą. Rubaszne śmiechy. Kiedy jest wykopywany ten dół, ci ludzie wciąż liczą na ocalenie. Co chwilę podbiegają, klękają, składają dłonie, całują buty, aby ich oszczędzili. Są błagani o litość. To ma skutek odwrotny. Niemcy dostają jeszcze większej wścieklizny, leci piana z ust, jeszcze większy szał, jeszcze bardziej biją. Kiedy już jest grób gotowy, ja nie wyobrażam sobie, aby dłońmi wykopać własny grób, ale tak było, kiedy jest gotowy,
każą krzyknąć im Heil Hitler! Lekko dając do zrozumienia, że jak tak się stanie, może się uda przeżyć. Ci ludzie w amoku krzyczą Heil Hitler i w ostatniej sylabie pada salwa, padają. Większość strzałów nie jest śmiertelna, dlatego że nie strzelają tylko żołnierze, ale właśnie ci sąsiedzi, którzy nie zawsze potrafią celnie strzelać i dopiero ich obycie z bronią następuje właśnie przy takich egzekucjach. No to ci, którzy potrafią, tam stała jedna trzecia kompanii, która sadystycznie uśmiechała i się przyglądała, kiedy się dzieje ta makabra, podeszła, podobijała i powrzucała ciała do tego płytkiego grobu, bo jak można dłońmi wykopać wielki grób? Ubiła butami, kazała zasypać. Ziemia lekko jeszcze drgała. I w tym momencie ten, który pożyczył te 2 łopaty, poszedł te łopaty oddać. I powiedział Nowickiej, Kazimierze, która stała przy kowalu, że właśnie dzisiaj jest wielki dzień, bo właśnie dziś zamordowaliśmy 21 polskich bandytów i morderców. Tak wyglądał cień swastyki nad Wielkopolską. W Żninie też odbywały się egzekucje i mordy, jak na przykład na byłym żydowskim cmentarzu, gdzie jest mogiła tych, których tutaj niemieckie gestapo rozstrzelało. Znane są relacje z 11 listopada 1939 roku i z 27 i 28 listopada 1939 roku z egzekucji. Jedną podaje miejscowy gospodarz, który został zawołany przez gestapowca na stary cmentarz żydowski. Widział 4 Polaków, którzy kopią dół. Człowiek ten pasł krowy i gestapowiec zawołał go, bo te krowy były pasione bardzo blisko cmentarza żydowskiego. Zawołał go i kazał zejść do tych Polaków na dół. Miał pomóc kopać dół. Kiedy to wszystko zostało już wykończone, powiedział, że może iść z powrotem do krów. Już był prawie zmierzch. Gospodarz polski krowy zaprowadził, ale już wiązać krowy polecił swojej żonie. Świadek polski gospodarz wszedł na strych i ze strychu doskonale widział, co dzieje się na żydowskim cmentarzu. Widział, jak gestapo doprowadzało ludzi do rowu, padała salwa. Pierwsza salwa spowodowała, że ludzie rozstrzelani nie wpadli bezpośrednio do rowu. Gestapowcy przybiegli, kopami, pchaniem, nogami wrzucili ciała do wykopanego dołu. Następne salwy powodowały, że ludzie już do dołu wpadali. Rozstrzeliwano piątkami 35 ludzi. Na koniec gestapowiec, który nadzorował całą akcję, jeszcze z karabinu maszynowego przeleciał kilkoma seriami po ciałach, które leżały w dole. Wcześniej przed rozstrzelaniem stał gestapowiec z kartką i coś czytał, ale nasz świadek, Szwajcar, ze strychu nic nie słyszał. Było za daleko. Zresztą sam był wystraszony, że może zostać zauważony. Następne egzekucje przebiegały podobnie, z tym, że na przykład 27 listopada przywożono tych do zabicia taksówkami, samochodami osobowymi i potem tutaj prowadzono. Tym kazano akurat rozebrać się do bielizny, poukładać ubrania w kostkę i wszystko, co osobiste, wyciągnąć z kieszeń i położyć na wierzch ułożonych wcześniej ubrań. Kiedy ich zabito, a byli to właśnie powstańcy wielkopolscy, ich ubrania i rzeczy osobiste zapakowano do bagażników taksówek i wywieziono w nieznanym kierunku. Pan Damian Zieliński, naoczny świadek z wydarzeń 1945 roku, na łamach portalu Pałuki Żnin w artykule Dominika Księskiego
Tak opowiada ostatni czas niemiecki w Żninie. Uciekają, wyjeżdżają na bryczkach, na wozach, na ciężarówkach. Są posępni, zamknięci w sobie, źli, obojętni na to, co dzieje się dookoła. Jako dzieci obserwujemy ich ucieczkę. Wewnątrz nas to cieszy. I musieli to zauważyć. Stałem sobie pod kamienicą i obserwowałem jadące wozy. Nagle z tego wozu wyskoczyło kilku z nich. Ciałami przytknęło mnie do ściany i zbiło, skopało. Tak wyładowało swoją frustrację i klęskę. Wsiadło na wozy i uciekło. Ktoś próbował bronić Żnina, jakieś niewielkie jednostki. Rosjanie wjechali czołgami, roznieśli tych Niemców w pył. Dosłownie ich rozjechali. Jak wyglądał Żnin po bitwie? Wyszedłem sprawdzić. Pod ścianą kościoła świętego Floriana leżał zabity niemiecki żołnierz. W mundurze. Na nogach miał saperki. Na drugi dzień, kiedy tam poszedłem, wciąż leżał, ale już bez butów. Nogi gołe, nawet bez skarpetek. Zobaczyłem w rowie trupa starszej niemieckiej kobiety. Na palcu miała złotą obrączkę. Tuż obok był zgnieciony sowieckim czołgiem samochód osobowy. Przypuszczałem, że pasażerowie z tego samochodu uciekali rowem. Może uciekli. Ta starsza kobieta nie miała siły. Rosjanie trafili. Leżała martwa. Zobaczyłem także dwa trupy w czarnych mundurach, żołnierzy SS. Jeden z nich leżał na ulicy. Nikt go w ogóle nie ściągnął. Jeżdżono po nim wozami, furmankami, samochodami. Powstało coś na kształt jakiejś takiej nierówności w bruku, którą potem zeskrobano łopatami i usunięto.